Cześć, dzisiaj zrobimy bardzo prostą modyfikację w moim Disco 4, mianowicie zainstalujemy budżetowy rejestrator z AliExpress. Rejestrator nie powinien wymagać żadnego ciągnięcia kabli, wpina się w oryginalną instalację lusterka, a do tego powinien wyglądać jak fabryczny. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Ja wybrałem najtańszą podstawową opcję. Za 250 zł dostajecie rejestrator o rozdzielczości 1K, czyli 1080 oraz kartę pamięci 32 GB. Przy tej rozdzielczości karta o tej pojemności powinna wystarczyć na około 4 godziny ciągłego nagrywania, co jest więcej niż ja potrzebuję. Rejestrator posiada też opcję nagrywania podczas postoju przy wyłączonym silniku, ale to chyba wymaga ciągnięcia dodatkowych kabli, więc ja na początek ograniczę się tylko do nagrywania podczas jazdy. W tym filmie pokażę Wam zawartość pudełka, jak się to instaluje oraz zrobimy szybkie testy za dnia i wieczorem, żeby sprawdzić jakość nagrywania. Zobaczmy, co przyszło w paczce. Otwieramy pudełko. Teraz wygląda to trochę niechlujnie, ale wcześniej to przyszło w bardzo ładnych pudełkach, wyglądało bardzo schludnie i profesjonalnie. W paczce dostajemy dwie instrukcje, samą kamerę już z przypiętym podstawowym kablem i jakieś dodatkowe akcesoria. Dodatkowe kable opcjonalne, jakieś mierniki prądu napięcia. Tutaj narzędzie do odchylania plastików, to się przyda. Czytnik kart dodatkowy oraz samą kartę pamięci. Montaż tej kamery w teorii jest bardzo prosty. Wystarczy zdjąć tę obudowę i zastąpić ją obudową razem z budowaną kamerą. Tam będziemy musieli pozmieniać dwa kabelki i tyle. Zacznę od otworzenia tej obudowy przy użyciu tego narzędzia, które dostałem razem z kamerą. Ona tu na środku jest przepołowiona, więc w teorii możemy to otworzyć na boki. Jak to podważymy? Ok, narzędzie zadziałało, nie udało się tego dokładnie nagrać, ale widać, że już mamy dwie połówki i teraz wystarczy je rozewrzeć i będziemy mieli dostęp do całego mechanizmu. To jest oryginalna obudowa, a to jest obudowa z kamerą. Mają trochę różny kształt, więc zaraz musimy sprawdzić, czy ta obudowa z kamerą w ogóle będzie pasować. Sam montaż powinien być bardzo prosty. Od kamery odchodzą dwie końcówki, jedna męska, druga żeńska. Teraz musimy wypiąć ten kabel z lusterka i wpiąć go do żeńskiej końcówki, a męską wpiąć zamiast oryginalnego. I to chyba wszystko. Kabelki powpinane, poszło bardzo łatwo. Możemy już chyba zamykać obudowę i gotowe. Tak wygląda kamera po założeniu. Wszystko spasowało się idealnie, bez najmniejszego problemu się domknęło. Wygląda właściwie jakby tu była fabrycznie, więc na razie jestem zadowolony. Tu z boku mamy różne funkcyjne przyciski, możemy wyłączać kamerę, możemy zapamiętywać, zabezpieczać dany moment nagrany. Mamy też diody sygnalizujące pracę, otwory do resetowania. Wszystko jest opisane w instrukcji. Zanim odpalimy, muszę jeszcze z drugiej strony wsadzić kartę SD i możemy ją testować. Ok, auto odpalone, kamera podpięta, łączymy się z Wi-Fi kamery. Domyślne hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jesteśmy połączeni z kamerą. Teraz możemy otworzyć aplikację dedykowaną do kamery, którą ściągnąłem za pomocą QR-kodu. Ok, otworzyliśmy aplikację, dodajemy kamerę. Prosi nas o połączenie z Wi-Fi, jesteśmy już połączeni. Połączenie z kamerą powiodło się i na ekranie aplikacji widzimy obraz z kamery. Wygląda przyzwoicie, mimo że to tylko 1K. Co ciekawe, na podglądzie pokazuje mi, że rejestruje obraz z rozdzielczości 2K, a kamerę zamówiłem w 1K. Być może pomylili się na moją korzyść. W ustawieniach mamy możliwość włączenia lub wyłączenia nagrywania dźwięku, ustawienia poziomu głośności. Rozdzielczość wideo mogę wybrać na 2K, więc faktycznie chyba taką kamerę dostałem. Możemy ustawić nagrywanie w pętli, gdzie będziemy nadpisywać pliki
stare pliki, jeżeli wyczerpie się pamięć na karcie, możemy też ustawić dodatkowe rzeczy jak formatowanie kodowania wideo oraz inne. Nie będę omawiał wszystkich funkcji aplikacji szczegółowo. Wydaje mi się, że aplikacja jest dosyć intuicyjna. Możemy pozmieniać sporo ustawień oraz przede wszystkim oglądać podgląd oraz nagrania oraz stare pliki z kamery. Teraz się trochę przyjadę po okolicy i wrzucę Wam nagranie z kamery, żebyście mogli się przekonać co do jakości i zdecydować, czy taka jakość jest dla Was wystarczająca, czy może musicie zamówić wyższy model. Zaczynamy od materiału nagranego w letni, pogodny dzień. Umiarkowane zachmurzenie, brak oślepiającego słońca, więc warunki idealne dla kamery. Niestety tutaj nadchodzi pierwsze rozczarowanie. Nie jestem w stanie odczytać numerów rejestracyjnych auta, które jedzie 20 metrów przede mną. Mogę odczytać jedynie numery aut, które mijają mnie z naprzeciwka, ale dopiero jak są bardzo blisko. Zachęcam do wybrania na YouTube najwyższej dostępnej rozdzielczości i zatrzymywania sobie filmu w odpowiednich momentach, żeby sprawdzić samemu. Przenosimy się do miasta, podobne warunki atmosferyczne, ruch jest trochę gęstszy, więcej samochodów dookoła, ale numery aut, które jadą tuż obok, da się w miarę łatwo odczytać. Teraz spokojniejsza uliczka w deszczowy dzień. Jadę wzdłuż zaparkowanych aut i przy stop-klatce jestem w stanie odczytać numery rejestracyjne wszystkich pojazdów. Teraz czas na materiały nagrane w nocy, no i tu jest naprawdę słabo. Światła mojego auta odbijają się od tablic rejestracyjnych wszystkich mijanych pojazdów i nie jestem w stanie na filmie absolutnie odczytać numerów rejestracyjnych większości aut, mimo że na żywo nie było z tym problemu. Na koniec nagranie z tej samej uliczki, którą jechałem wcześniej podczas deszczu. Teraz w nocy przy słabym oświetleniu i świetle reflektorów odbijającym się od tablic, także nie jestem w stanie odczytać numerów rejestracyjnych mijanych aut. Czas na krótkie podsumowanie. Ogólnie cudów nie ma. Za 250 zł dostajemy rejestrator, który bardzo łatwo się instaluje, wygląda jak fabryczny, no ale jakość nagranego materiału pozostawia sporo do życzenia. Myślę, że sprawdzi się on w sytuacjach spornych, gdzie jest jakaś stłuczka parkingowa, wymuszenie pierwszeństwa, gdzie sprawca jest na miejscu, nie musimy identyfikować jego pojazdu, tylko musimy potwierdzić, że racja jest po naszej stronie. Natomiast raczej nie nada się on do identyfikacji pojazdów, które znajdują się w nieco większej odległości, albo też w sytuacjach, które dzieją się w nocy, bo wtedy jakość nagrania jest bardzo słaba. Ogólnie do moich zastosowań rejestrator jest wystarczający. Myślę, że inwestycja 250 zł jest nieduża w stosunku do tego, co dostaję. Nie mam porównania z profesjonalnymi rejestratorami i z jakością, jakiej one nagrywają. Jestem ciekaw, czy różnica jest naprawdę duża, szczególnie jak wychodzą nagrania w nocy. Jeżeli dla Ciebie taka jakość nagrywania jest również wystarczająca, to link do tego konkretnego modelu dam w opisie, żebyś mógł być pewny, że to, co zamówisz, będzie pasowało do Twojego Discovery. Mała uwaga, odradzam wybieranie droższych opcji o rozdzielczości 4K dla tego samego modelu, ponieważ z tego, co przeczytałem, to bebechy samej kamery są takie same, czyli obiektyw, matryca i one domyślnie nagrywają w 1K, czyli nawet jeżeli kupicie rejestrator z opcją 4K, to będzie to tylko skalowanie cyfrowe i myślę, że nie poprawi to znacznie jakości, a rejestratory 4K są co najmniej 2 razy droższe dla tego modelu. Na koniec standardowo, jeżeli uważasz ten film za pomocny, to prośba o lajka, a jeżeli jesteś zainteresowany dalszymi modyfikacjami mojego Disco, to także subskrypcji. Pozdrawiam.